To wydarzyło się na wystawie w Osace. Przychodzisz na standardowe wydarzenie poświęcone nowym technologiom. Wszędzie znajdują się drony, samochody elektryczne i stoiska z pojazdami bezzałogowymi. A potem cisza. Ludzie się odwracają, ktoś wyciąga telefon, zza kurtyny wychodzi on. Nie tylko robot, nie tylko środek transportu. To coś jakby wyjęte prosto z ekranu filmu science fiction. Metaliczne, potężne stworzenie na 4 nogach z siodłem, gotowe skoczyć w przyszłość. Nazywa się Corleo. To projekt firmy Kawasaki. Tak, tej samej Kawasaki, która produkuje motocykle i systemy lotnicze. Tylko teraz poszli o krok dalej. Robot, którego można dosiąść jak prawdziwego konia. Tyle, że on nie parska i nie uderza kopytem. Cicho bzyczy silnikiem wodorowym i reaguje na najmniejsze przechylenie jeźdźca. Publiczność wstrzymuje oddech. To nie jest po prostu środek transportu. To symbol nowej ery. Ery, w której maszyny poruszają się nie po asfalcie, lecz po dowolnej powierzchni, gdzie steruje się nie rękami, a ciężarem ciała, gdzie ruch to nie środek, lecz rytuał. I choć na razie to tylko koncept, uczucie, że zobaczyłeś przyszłość, nie opuszcza cię. Ale pojawia się pytanie, na ile ten cyberkoń jest naprawdę bliski rzeczywistości? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Corleo to po prostu ładna zabawka, ale wystarczy, że zrobi krok, a zdanie się zmienia. Jego chód nie jest mechaniczny, jak u kroczącego koparki, to prawdziwa dynamika żywego stworzenia. Nogi zginają się pod naturalnym kątem, ciało utrzymuje równowagę. Porusza się nie jak robot, lecz jak drapieżnik na polowaniu albo koń stworzony do stepów. Wszystko to dzięki synchronicznej pracy zaawansowanych czujników i napędów. Każda noga jest sterowana osobno, ale koordynowana przez centralny mózg, zaawansowaną sztuczną inteligencję od Kawasaki Robotics. Sztuczna inteligencja analizuje powierzchnię, kąt nachylenia, zachowanie jeźdźca i w ułamku sekundy wydaje polecenia. Twórcy twierdzą, że celem nie było stworzenie maszyny, lecz towarzysza. Dlatego Corleo nie tylko cię wiezie, on czuje. Stabilizuje ruch pod twoim ciężarem, zmienia środek ciężkości, wybiera jak najlepiej przejść przez kałużę lub stok. I robi to bez twojego udziału, jakby między wami była jakaś więź. Ale największą niespodzianką jest to, że ten cyberkoń wcale nie jest zasilany prądem. To wodorowy potwór. Zazwyczaj, gdy mówi się o robotach, w głowie pojawia się słowo bateria albo, w najlepszym wypadku, akumulator. Ale Corleo nie jest jednym z nich. Jego serce bije dzięki wodorom. Tak, właśnie na wodorze. Wewnątrz obudowy ukryty jest kompaktowy silnik wodorowy, który zasila generator prądu, a ten z kolei rozdziela energię na nogi, system równowagi i czujniki. Po co taka droga? To proste. Wodór to nie tylko alternatywa, to krok w stronę odejścia od ograniczeń. Jest lżejszy, czystszy, szybciej się tankuje. Tam, gdzie robot elektryczny będzie stał na ładowarce przez 3 godziny, Corleo otrzyma nową dawkę energii w 3 minuty. Przy tym zero szkodliwych emisji, tylko para wodna. Kawasaki nieprzypadkowo wybrało właśnie wodór. Firma od dawna stawia na to źródło energii. Mają już pociągi, drony, a nawet silniki odrzutowe na wodorze. Corleo to kolejny etap rozwoju. Maszyna, którą można wykorzystać tam, gdzie nie ma gniazdek, ale potrzebna jest autonomia i moc. Inżynierowie twierdzą, że wodór otworzy drogę do dzikich, trudno dostępnych terenów, do dżungli, gór, stref klęsk żywiołowych. Ale najważniejsze jest to, że Corleo nie robi tego na kołach. Dlaczego nie koła? Na tym etapie pojawia się uzasadnione pytanie po co? Po co w ogóle rezygnować z kół? Przecież motocykle to symbol Kawasaki. Są lekkie, szybkie, wygodne. Ale chodzi o to, że koła mają wroga, krajobraz. Kamienie, błoto, bagna, leśne ścieżki. Tam, gdzie koło zaczyna się ślizgać, łapa robi krok. Nogi dają wolność. Robot może wejść po schodach, przejść po powalonym drzewie, przekroczyć rów. W warunkach, w których zwykły transport się poddaje, Corleo dopiero zaczyna się rozpędzać. Właśnie dlatego inżynierowie wybrali nie po prostu 4 łapy, ale 4 inteligentne kończyny, które analizują powierzchnię przed każdym krokiem. Ponadto nogi pozwalają utrzymać równowagę nawet przy uderzeniach. Corleo nie przewraca się od uderzenia z boku. On się dostosowuje, łapie równowagę jak tancerz na scenie. To nie tylko wygoda, to nowa filozofia ruchu. Ale żeby maszyna mogła się tak poruszać, potrzebuje nie tylko nóg, ale i mózgu. Mózgi robotów. Pod skórą Corleo ukryta jest sztuczna inteligencja, zdolna do czegoś więcej niż tylko idź naprzód. Analizuje każdą mikrosekundę. Każdy krok jest przetwarzany przez dziesiątki czujników. Nacisk na kopyta, kąt nachylenia powierzchni, opór materiału, dynamikę ciała jeźdźca. On nie tylko reaguje, on także przewiduje. Wie, jak gleba zachowa się po deszczu. Zapamiętuje nawyki pilota. Jest w stanie wybrać trasę, nawet jeśli sam nie wydałeś jasnej komendy. To nie jest po prostu autopilot, to partner. Algorytmy, według słów twórców, dostosowują się do każdego użytkownika. Nie tylko jeździsz, ale uczysz swojego Corleo. Za każdym razem staje się mądrzejszy, szybszy, dokładniejszy. To tak, jakby twój samochód każdego dnia stawał się lepszy, tylko dlatego, że rozmawiasz z nim za pomocą ruchów.
A co jeśli w ogóle nie chcesz naciskać przycisków? Sterowanie ciężarem ciała. Zapomnij o pedałach, przyciskach i dźwigniach. Corleo steruje się twoim ciałem. Tak, dokładnie tak. Ten pojazd nie wymaga tradycyjnego pilota. Stajesz się pilotem. Wystarczy, że lekko pochylisz się do przodu lub na bok. Czujniki wbudowane w siodło i korpus natychmiast wykrywają zmiany w rozkładzie ciężaru i przekazują polecenia do mózgu pojazdu. Pochylasz się w lewo, on skręca. Lekko odchylasz się do tyłu, zwalnia lub zatrzymuje się. Podobnie jak doświadczony jeździec kieruje koniem bez słów, tutaj rozmawiasz z maszyną za pomocą ruchów bioder i tułowia. Kawasaki nie chciało po prostu stworzyć maszyny, chciało stworzyć doświadczenie. Intuicyjne, cielesne, niemal intymne. Po raz pierwszy sterowanie maszyną przypomina taniec. Żadnych paneli, żadnych ekranów. Ty i maszyna stanowicie jedność. Właśnie dlatego testerzy mówią, na początku to dziwne, ale po 5–10 minutach wchodzisz w to. A potem nie chcesz już wracać do kierownicy. Ale żeby to zjednoczenie nie przerwało się w ciemności, Corleo musi widzieć. I widzi nawet w nocy. Nocne wyprawy. Większość robotów ma słaby punkt, ciemność. Lasery i kamery sobie nie radzą, a maszyna traci wzrok. Ale nie Corleo. Na jego przodzie zamontowany jest miniaturowy projektor, który rysuje trasę na ziemi. Świetlne strzałki pojawiają się tuż przed nogami. Widzisz dokąd iść, a SI dostosowuje się do twoich preferencji. W połączeniu z kamerami na podczerwień i czujnikami głębi czyni to Corleo nocnym łowcą. Nie boi się mgły, nie gubi się w cieniach, nie potyka się na zboczach. Do wyszukiwania trasy nie używa się GPS, lecz lokalnej mapy terenu. To znaczy, że robot dosłownie czuje ziemię, jakby miał skórę. To oznacza, że możesz wyjechać do lasu o świcie, dotrzeć do obozu o zmierzchu, przejść przez wąwóz bez światła i ani razu nie zgubić drogi. On nie tylko słucha poleceń, on prowadzi. Kto może to kupić? Od razu nasuwa się logiczne pytanie, a komu to potrzebne? Corleo nie wygląda na zabawkę dla bogatych. To nie jest pojazd na imprezy na parkingu ani na tor wyścigowy. To platforma, fundament, coś, co stanie się bazą dla przyszłych modeli. Na razie to pokaz możliwości, działający prototyp, witryna inżynieryjnych umiejętności. Ale jutro być może prawdziwy produkt. Kawasaki oficjalnie oświadcza, Corleo jest rozwijany z myślą o ekstremalnych warunkach, turystyce i misjach badawczych. Nie wyklucza się jego adaptacji dla służb ratowniczych, myśliwych, geologów, a nawet wojska. To oznacza, że na razie nie jest dostępny dla zwykłego klienta, ale to tylko kwestia czasu. Według prognoz ekspertów pierwsze komercyjne wersje mogą pojawić się w ciągu najbliższych 5 lat. Cena? Trudno powiedzieć, ale biorąc pod uwagę zastosowaną technologię od setek tysięcy dolarów wzwyż. Za to otwiera dostęp do tras, na których zwykły sprzęt jest bezsilny. I wygląda na to, że zainteresowali się nim już nie tylko turyści. Plany wojskowe. Wyobraźcie sobie żołnierza na takiej maszynie. Może poruszać się po piasku, skałach, dżungli, może przewozić ładunek, pracować autonomicznie. A co ważne, jest cichy. Silnik wodorowy jest prawie niesłyszalny. Nie ma huku silnika, nie ma skoków temperatury. Do rozpoznania i operacji specjalnych marzenie. W wywiadach przedstawiciele Kawasaki ostrożnie unikają tematów wojskowych, ale fakt pozostaje. Podobne prace prowadzone są w USA, Chinach, Izraelu. Bojowe platformy kroczące to nie fantastyka, to trend. A Corleo to jeden z najbardziej zaawansowanych kroków w tym kierunku. Poza tym robot może przenosić nie tylko człowieka, ale także sprzęt, łączność, termowizory, ładunek. Jest stabilny, autonomiczny, zdolny do pracy w warunkach, w których pojazdy kołowe grzęzną. To właśnie takie cechy są cenione na froncie. Ale czy wojskowi to jedyni, którym taki środek transportu może odmienić życie? A gdyby wyszedł rano na pole? Nie po to, żeby orać, ale żeby inspekcjonować uprawy, dostarczać narzędzia, prowadzić monitoring. Dla rolników pracujących na nierównym terenie taki cyberkoń może stać się trzecią ręką i drugimi nogami. W regionach rozwijających się, gdzie drogi to luksus, gdzie traktory grzęzną, a sprzęt szybko się psuje, taka maszyna może zastąpić wszystko naraz. Nie potrzebuje benzyny, nie zanieczyszcza powietrza, nie wymaga skomplikowanego tankowania. Po prostu bierzesz kanister wodoru i idziesz na pole. Światowe odpowiedniki. Kiedy Corleo po raz pierwszy pojawił się na scenie, wielu pomyślało, że przecież Boston Dynamics już robiło coś podobnego. Tak, amerykańska firma zasłynęła swoimi kroczącymi robotami. Czteronożny Spot, dwunożny Atlas to technologiczne ikony. Ale jest pewien szczegół. Żaden z nich nie został stworzony do tego, by na nim siedzieć. Spot jest platformą. Nosi przy sobie kamery, skanery, a nawet ramiona robota, ale nie człowieka. Corleo jest wyjątkowy, ponieważ jest przeznaczony do jazdy. To pierwsza pełnoprawna próba połączenia mechaniki kroczącego robota z doświadczeniem jazdy konnej. Produkty Boston Dynamics nie potrafią odczytywać ruchów jeźdźca ani balansować pod żywym ciężarem.
Są jeszcze chińskie roboty od Unitree i rosyjskie projekty dla Ministerstwa do Sytuacji Nadzwyczajnych, ale żaden z nich nie posuwa się tak daleko w człowieczocentryczności. Kawasaki nie tylko zrobiła krok naprzód, ona zmieniła cały gatunek. Do tej pory wszyscy dążyli do automatyzacji zadań. Corleo o interakcji. To nie jest po prostu robot, to cyberzwierzę. Ale tu pojawia się ważne pytanie, czy to rewolucja, czy jednak efektowna witryna? Rewolucja czy marketing? Korporacje uwielbiają głośne premiery. Pamiętasz, jak pokazywano robotyczne psy, które nigdy nie wyszły poza laboratoria? Albo samochody elektryczne, na które czekaliśmy całe dekady? I w tym kontekście Corleo budzi wątpliwości. Jest zbyt futurystyczny, zbyt piękny, zbyt koncepcyjny. Tak, on istnieje, porusza się, reaguje na polecenia, ale na razie to tylko pokazowy prototyp. Kawasaki nie mówi, kiedy i gdzie rozpocznie się produkcja seryjna, nie podaje ceny, nie udostępnia jazd testowych dziennikarzom. To wszystko może być po prostu demonstracją siły marki. Na zasadzie zobaczcie, co potrafimy. Ale jeśli spojrzeć głębiej, widać coś innego. To nie jest rekwizyt wystawowy, to logiczna kontynuacja tego, nad czym Kawasaki pracuje od lat. Od silników wodorowych po nawigację opartą na sztucznej inteligencji. I Corleo nie jest podróbką. Może nie jest jeszcze dopracowany, ale na pewno nie jest fałszywy. Jest to pokaz technologii, które prędzej czy później staną się standardem. Kiedy więc można spodziewać się kolejnego kroku? Co dalej? Na wystawie przedstawiciele Kawasaki wspomnieli, że projekt będzie kontynuowany. I to nie raz. Corleo to dopiero pierwszy z serii konceptów. Firma zamierza przetestować go w różnych środowiskach. Od pustyń po góry, następnie przeprowadzić szeroko zakrojone udoskonalenia, zaangażować partnerów i być może wprowadzić produkt na rynek do połowy lat 30. Główne zadania to zwiększyć autonomię, uprościć konstrukcję, obniżyć koszty i sprawić, by Corleo był nie tylko uniwersalny, ale także adaptowalny, tak aby rolnik mógł zamienić siodło na skrzynię z dronami, a ratownik na pojemnik z lekami. Kawasaki rozważa współpracę z wojskiem, firmami logistycznymi, a nawet agencjami ekspedycyjnymi. Według nich zainteresowanie projektem wyraziło już kilka dużych krajów i jeśli Corleo otrzyma zielone światło, może stać się twarzą nowej klasy maszyn, zorientowanych na człowieka pojazdów kroczących. Ale to wszystko należy do przyszłości. Ale jak to naprawdę może wyglądać? Świat za 20 lat. Zamknij oczy i wyobraź sobie, budzisz się rano gdzieś na północy Kanady. Żadnych dróg, tylko las i śnieg. Zamiast pick-upa na podwórku stoi Corleo. Wkładasz narzędzia do sakwy, siadasz w siodle i bezszelestnie ruszasz na swoją stację. Idzie przez śnieg, po zboczach, przez strumienie. Wodór w postaci pary rozprasza się w zimnym powietrzu. Ani hałasu, ani wibracji, tylko miękki stukot kopyt po zamarzniętej ziemi. To nie jest science fiction, to bardzo prawdopodobny scenariusz na najbliższe dekady. Wraz z przejściem na ekologiczne technologie i autonomiczne platformy, takie maszyny mogą wyprzeć kłady, skutery śnieżne, a nawet motocykle na dzikich terenach. Będą pracować na farmach, w górach, w lasach, bez dróg, bez emisji, bez hałasu. I wtedy Corleo stanie się nie tylko symbolem wystawy w Osace, ale początkiem nowej ery transportu. Ery, w której koń znów będzie modny, tylko nie z ciała i krwi, lecz z tytanu i sztucznej inteligencji. Żelazny centaur Corleo to nie tylko osiągnięcie inżynieryjne, to mit ucieleśniony w metalu. Od najdawniejszych czasów człowiek marzył o symbiozie z maszyną. Centaury w mitach, rycerze na bojowych koniach, cyborgi w filmach to wszystko metafory jednej idei – połączenia siły natury i rozumu ludzkości. Kawasaki zrobiło ten krok dosłownie. Nie siedzisz po prostu na robocie, jesteś cyberjeźdźcem. Między tobą a maszyną nie ma interfejsów, nie ma dystansu, jest tylko ruch. Masz wrażenie, jakby Corleo był przedłużeniem twojego ciała, jakby twoje mięśnie stały się hydraulicznymi siłownikami, a kości – tytanem. Nie sterujesz nim, stajesz się nim. To bardzo silna zmiana kulturowa. Po raz pierwszy technologia nie oddziela się od człowieka, lecz wbudowuje się w jego intuicję. I dlatego Corleo budzi tak wiele emocji. To nie jest po prostu środek transportu, to bohater nowej mitologii. I być może za dziesięciolecia ludzie będą wspominać nie samochody elektryczne ani drony, lecz właśnie jego, jako pierwszego, który przekroczył granice tego, co znane. Tak rodzą się legendy. Od cichego brzęczenia w świetle reflektorów i zdecydowanego kroku w stronę przyszłości.